Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Ostatnio mnie było trochę mniej w internecie, nie ukrywam, że trochę posypało mi się zdrowie. No i też, szczerze mówiąc, dużo problemów prywatnych mi się pojawiło po drodze tak nagle. Ale daję radę, więc tutaj to jest tylko taki reminder, że po każdej burzy wychodzi słońce. Nie no, wiem jak to brzmi. Wiem jak to brzmi. I ja wiem, że to nie do każdego trafi. Ja wiem, że to brzmi, wiecie, jak taki frazes wyssany z palca. Ale życie jest takie, że ma góry i doliny. I są wzloty i upadki. I prawdopodobnie słychać po moim głosie, że jestem totalnie wykończona życiem i fizycznie, i psychicznie, i emocjonalnie, i pod każdym względem, ale wierzę, że to się wszystko ułoży. Bo kiedyś musi, bo to absolutnie nie jest realne, żeby cały czas było źle. Życie to sinusoida, czyli taka fala. Są góry i doły, i góry i doły. I nawet jeżeli teraz macie gorszy czas, to pamiętajcie, przyjdzie lepszy. Nie wiem kiedy, nie wiem w jakich warunkach, każdy ma inne życie, ale wiem, że przyjdzie. Także to była taka mała przypominajka. A teraz myślę, że możemy przejść do tematu odcinka, jakim jest system edukacji i to, co o nim myślę. Może zacznijmy od tego, że zgadzam się z bardzo wieloma ludźmi, którzy mówią, że system edukacji w Polsce i cały system oświaty absolutnie nie ma sensu. I nie liczę tutaj tak bardzo studiów, wiecie, bo studia same w sobie są spoko. No bo one są już ukierunkowane na jakąś dziedzinę życia, dziedzinę wiedzy. Jedyne, co mi się tak naprawdę nie podobało, jeżeli chodzi ogólnie, nie mówię stricte o mojej uczelni, bo to wszystko zależy w ogóle od danej uczelni, od danej szkoły. Niektóre rzeczy to oczywiście, że zależą głównie od danej placówki, że są bardzo indywidualne, więc ja na moją uczelnię nie narzekam. Ja tylko tak patrząc ogólnie na cały system studiowania, jedyne co mi się nie podoba to to, że często są właśnie przedmioty zapychacze. No nie, że one się nie przydadzą kompletnie w tym zawodzie, do którego się kształcimy, ale są, żeby było więcej godzin, żeby to się zgadzało. Nie wiem, w sensie nie wiem nawet po co są, ale to jest trochę bez sensu. Tak w mojej opinii, ale mówię tutaj po prostu ogólnie o całej kwestii studiowania i tego, co jest na różnych uczelniach w Polsce. Jednak w tym filmiku nie będę już się kompletnie skupiać na uczelniach, będę się skupiać na szkołach. Czyli w tych czasach szkoła podstawowa i szkoły średnie. I to, co się tam dzieje, według mnie już kompletnie nie ma sensu. Mogłabym to wszystko porozbijać w ogóle na czynniki pierwsze, ale jestem świadoma, że ten odcinek prawdopodobnie nie będzie długi, więc ja powiem to, co mi przyjdzie do głowy, co sobie przypomnę, że myślę o tym systemie edukacji, a ja już z góry teraz zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Oczywiście, wiecie, szanujemy siebie nawzajem, ale bardzo chętnie posłucham Waszych opinii. Może cały temat zacznę od tego, że na Instagramie wstawiłam relację, że czekam na opinię ludzi odnośnie tego wszystkiego. Wysłały mi opinię dwie osoby, co nie ukrywam, trochę mnie zaszokowało, gdyż zazwyczaj odzywało się więcej osób na takie linki, zwłaszcza, że link anonimowy. I jakby nie mam pretensji, absolutnie. Po prostu to jest taka moja obserwacja, że czy po prostu ten temat jest nieciekawy dla ludzi? Czy ten temat jest na tyle śliski, że ludzie nie chcą o nim rozmawiać? Zastanawia mnie to. Naprawdę zastanawia mnie bardzo dużo tego typu rzeczy i analiza społeczeństwa pod tym kątem, ale nie będę już w ogóle wchodzić w te szczegóły, bo ja bym za bardzo analizowała, wiecie. Jak ja już wpadnę w psychoanalizę kogokolwiek czy czegokolwiek, to ja już się nie wyplątam, więc może w tym momencie przestanę. I mogę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna za te dwie opinie, które dostałam. I zacznę od tego, że po prostu Wam je przeczytam i się do tego odniosę. Opinia numer 1. Myślę, że faktycznie system edukacji w Polsce ma wiele wad, jednak uważam też, że zdecydowanie daje nam przewagę w dalszym rozwoju, jeśli chodzi o wiedzę i intelektualizm. Myślę podobnie, bo jednak uważam, że
poziom nauczania w Polsce jest dosyć wysoki, aczkolwiek też uważam, że on się trochę obniża z każdym rokiem. W ogóle wydaje mi się, że społeczeństwo staje się, ogółem mówiąc, coraz mniej inteligentne. I żeby nie było, nie chcę tutaj absolutnie nikogo obrażać. Ja po prostu uważam, że poprzez wiele czynników i poprzez rozwój świata, chociażby technologiczny, zatraca się wiedzę na temat podstawowych rzeczy ze świata. Nie wiem, często mówiłam, że świat schodzi na psy. I że ja tak uważam, bo trochę tak uważam, nie? W ogóle system wartości się zmienił wśród ludzi. Bardzo. Dobra, może ja się nie będę aż tak wgłębiać w temat, bo ja w pewnym momencie stracę wątek na pewno i już trochę straciłam, ale powiem wam, że no zgadzam się z tym, że system edukacji sam w sobie daje przewagę w tym dalszym rozwoju, jeżeli chodzi o wiedzę i intelektualizm. Zgadzam się. Aczkolwiek ten system, podstawa programowa, wydaje mi się, że to się staje coraz bardziej okrojone i to w takim dosyć złym dla mnie sensie. I żeby wam to wyjaśnić, bo ja zdaję sobie sprawę, że mogę mówić dzisiaj chaotycznie. Chodzi mi o to, że ja zawsze uważałam, że ten system edukacji powinien być okrojony, ale o takie rzeczy, które kompletnie nie przydadzą się w życiu. I może być potem rozszerzony o rzeczy, których nie ma teraz, a bardziej by się przydały w życiu. I ja jeszcze do tego wątku wrócę. Dobra, przejdźmy już do drugiej opinii. Porównywanie się do każdego. Każdy ma umieć to samo na takim samym poziomie, na przykład WF i matematyka. Ej, autentycznie tego nienawidzę. I jestem bardzo wdzięczna za tą opinię. Ja nienawidzę tego porównywania się. I nienawidzę tego, że każdy nauczyciel uważa swój przedmiot za najważniejszy. No dobra, może nie będę generalizować, może nie każdy, ale bardzo dużo nauczycieli uważa, że właśnie akurat jego przedmiot jest najważniejszy. I każdy nauczyciel chciałby, aby te dzieciaki były naprawdę super akurat z jego przedmiotu. I wychodzi na to, że dzieci, młodzież to tak naprawdę mają być jakieś, przynajmniej w mojej opinii, terminatory, które mają być dobre ze wszystkiego, bo mają być i sprawne fizycznie, i mają szybko myśleć, logicznie, ale też mieć mózg humanistyczny. I najlepiej to w ogóle nie musieć odpoczywać, tylko ciągle się uczyć. To jest dla mnie tak bez sensu. Wiecie, ja zawsze przywołuję taką anegdotkę z wchodzeniem na drzewo przez różne zwierzęta, że jest sobie drzewo, jest sobie małpa, słoń, motyl, dzięcioł. Nie wiem, wymyślcie sobie jakie chcecie zwierzęta. Różne, po prostu różne. Nie wiem, żyrafa, nosorożec, wiewiórka. No nie wiem, wyobraźcie sobie to. I ktoś każe im się wspiąć na to drzewo. No z tych zwierząt, co wymieniłam, to dałaby radę małpa, wiewiórka i może dzięcioł, nie wiem, nie jestem ornitologiem, nie znam się na ptakach, jak się zachowują na tych drzewach, aczkolwiek reszta zwierząt na pewno by nie dała rady. I to jest właśnie system edukacji. Oni myślą, że każdy uczeń jest po prostu od linijeczki taki sam i że ma mieć taki sam mózg i że ma być dobry ze wszystkiego. To jest tak żenujące w ogóle. To nie jest realne, aby być najlepszym ze wszystkiego. I mówię to jako osoba, która kiedyś w podstawówce dwukrotnie miała średnią 6,0. Nie chwalę się teraz. Tylko pokazuję wam, że pomimo tego, że może być jakby taki pozór tego, że byłam najlepsza ze wszystkiego, ja nie uważam się jako najlepszą ze wszystkiego. Ja miałam takie oceny, bo ja się dużo udzielałam, bo trochę byłam nauczona tego, że muszę być najlepsza ze wszystkiego, że wiecie, że po prostu cisnęłam. Ale to nie było tak, że ja miałam predyspozycję do wszystkiego. Ja cisnęłam, żeby ze wszystkiego mieć szóstki. I nie zawsze mi się to podobało, bo niektórych przedmiotów nie lubiłam. Więc to nie jest realne, aby naturalnie, od siebie, jakikolwiek uczeń miał predyspozycję do każdego przedmiotu. Jeszcze spójrzmy na to, że oceny to nie jest absolutnie żaden wyznacznik tak naprawdę nawet naszej wiedzy.
a na pewno nie wartości ludzkiej. Bo bardzo dużo, nie wiem, osób, nauczycieli wręcz ma takie podejście do uczniów, że ci uczniowie zaczynają wierzyć w to, że jak mają gorszą ocenę, to znaczy, że są mniej warci, że, że nie wiem, że są gorsi ogólnie jako ludzie. I to jest takie niszczenie psychy. To jest tragedia. Przecież to jest tak naturalne, że niektórzy, nie wiem, mają dobre predyspozycje fizyczne, będą świetnymi sportowcami, więc z WF-u będą mieli super oceny, a z przedmiotów ścisłych trochę gorsze. Albo że ktoś jest ścisłym umysłem, więc z matematyki, chemii, fizyki będzie miał super oceny, a z czegoś innego będzie miał gorsze oceny. Albo że ktoś jest stricte umysłem humanistycznym, artystycznym. Przecież to jest tak proste, to jest tak ludzkie. Dlatego podtrzymuję swoją opinię, że szkoły bardzo często traktują uczniów nie jako ludzi, tylko jak robociki. I to wszystko oczywiście zależy od placówki, ale bardzo dużo placówek, bardzo dużo nauczycieli poddaje się temu właśnie systemowi, przez co te dzieci czują się jak robociki. Nie ukrywam, że ja też tak mówię ze względu na to, że ja się tak czułam przez wiele lat. Jak taki robocik, taki terminatorek. Więc w tym momencie już nie chcę się tak nigdy czuć. No i czasem muszę się sama pilnować, żeby z siebie nie robić samej robocika, bo nagle zaczynam uważać, że powinnam mieć siłę do wszystkiego i w sumie nie powinnam odpoczywać, tylko powinnam ciągle coś robić i ciągle chodzić do pracy, a po powrocie z pracy jeszcze robić tysiące innych rzeczy. Więc no jest jak jest. Uważam, że szkoła ma bardzo duży wpływ na psychikę młodych ludzi. I raczej tutaj Ameryki nie odkrywam. I że niestety w szkołach dzieją się rzeczy, przez które bardzo dużo osób potem ma zaburzenia psychiczne. Chociażby kwestia tych ocen. Słuchajcie, ktoś może być naprawdę, powiedzmy, ścisłym umysłem, uwielbiać matmę. Tylko raz, nie wiem, przyjdzie do szkoły, na pierwszą lekcję ma matematykę, przyjdzie totalnie niewyspany, bo nie wiem, ma problemy rodzinne, problemy ze snem, whatever. Wymyślam teraz. Przyjdzie kompletnie niewyspany albo jakiś załamany, ten ktoś do szkoły. Pani zrobi, czy tam pan, czy ktokolwiek, niezapowiedzianą kartkówkę z matmy i ta osoba dostanie 1 czy 2. Na przykład. No bo nie będzie w stanie normalnie myśleć. To jest ludzkie. Ale stereotypowy system edukacji w Polsce uczy tego, że jak dostaniesz 1 lub 2, to jesteś po prostu gorszy. Wiecie, jest różnica pomiędzy tym, jak ktoś dostanie 3 z kartkówki, bo się nauczył połowę rzeczy, która miała być na tej kartkówce, ale zapamięta je na całe życie, przydadzą mu się w życiu, do jakiegoś zawodu swojego, nie wiem, bo się tym interesuje, albo że po prostu dla siebie i on to zapamięta. A tym, że ktoś wykuje się na pamięć, dostanie 5 i potem jakby zapomni. Na zawsze. I w tym przypadku polski system edukacji chce nam powiedzieć, że ta osoba, która się wykuła na 5 i zawsze po prostu kuje na pamięć na 5, a potem wszystko zapomina, jest o wiele lepszą osobą i o wiele lepiej poradzi sobie w życiu niż osoba, która zapamięta trochę mniej, ale zapamięta na dłużej. Czy wy widzicie ten bezsens tego, co ja właśnie teraz mówię? Bo to jest bez sensu. To, że jak ktoś się wykuje i będzie miał lepszą średnią z danego przedmiotu, ale zapomni, to będzie lepszy od osoby, która będzie miała gorszą średnią, ale zapamięta rzeczy na długo albo na całe życie. Serio, co jest? Serio, jak ja pomyślę o tym tak naprawdę, jak serio sobie przypomnę, jak ta szkoła działa, to mnie krew zalewa. Mi się płakać chce. W ogóle czego się dzieciaki i młodzież uczą w tych szkołach, to jest dopiero hit.
I wiecie, ja na przykład szanuję jako szkoły średnie technika, szkoły zawodowe, szkoły branżowe. Bardzo szanuję, bo one są już ukierunkowane na dany zawód. Chociaż nie wiem do końca, jak to wygląda, ale są przedmioty stricte zawodowe i to jest naprawdę świetne. Wiadomo, jak ktoś chce iść do liceum i potem iść na studia, why not? Ja też byłam w liceum, ja sobie nie wyobrażam siebie w technikum. Tylko ja jeszcze szłam tym systemem, kiedy byłam w gimnazjum, więc miałam 3 lata liceum, bo ja poszłam rok wcześniej do szkoły i pomimo tego, że jestem 0,4, to szłam razem z 0,3, więc tak mi się upiekło. Ja uważam, że mi się upiekło, że nie musiałam być w 8-klasowej podstawówce. I pamiętam, że tylko w pierwszej klasie liceum miałam bardzo dużo przedmiotów, a w drugiej i trzeciej już miałam o wiele mniej przedmiotów i one były ukierunkowane ściśle na mój profil. Ja byłam na biochemię, więc miałam dużo biologii, dużo chemii, oczywiście polski, matematyka, 2 języki obce, HIS, czyli historia i społeczeństwo, religia i WF. I to było wszystko. Teraz z tego co kojarzę, młodzież aż do 3 klasy liceum z 4 ma bardzo dużo przedmiotów, czyli te wszystkie wiedza i społeczeństwo, wszystkie geografia, fizyka, chemia, whatever, niezależnie od profilu, historia. Jeszcze tam ten hit wszedł w pewnym momencie. Ja czytałam te książki pod content już jakiś czas temu. Kto był na moich starych filmikach na YouTubie, ten wie, więc może już się nie będę wypowiadać, bo się za bardzo odpalę. Teraz uważam, że bardzo dobrze, że weszła edukacja zdrowotna do szkół i nie rozumiem rodziców, którzy wypisują dzieciaki z tej edukacji zdrowotnej. Ja nawet nie czytałam do końca tej podstawy programowej, ja tylko widziałam, jak ktoś to czytał i ktoś o tym mówi. I ja nie rozumiem, co niby jest tam nieciekawego, gorszącego. Ludzie się poddają takiej indoktrynacji, takiej manipulacji w ogóle. Nie wiem, Jezu. Niech niektórzy ludzie się obudzą, błagam. Po prostu błagam, niech niektórzy się obudzą. Właśnie to jest ogromna zmiana na plus, że jest ta edukacja zdrowotna. Niech dzieciaki się nauczą, jak postępować ze swoimi emocjami, jak nauczyć się je kontrolować, jak nauczyć się w przyjaźń, jak nauczyć się w asertywność. Ja serio nie rozumiem tego, dlaczego kogokolwiek coś takiego denerwuje. I rodzice nie chcą posyłać dzieci na edukację zdrowotną, ale uważają, że jak będą się uczyć, nie wiem, logarytmów na matematyce, czy innych, nie wiem, funkcji trygonometrycznych, czy nie wiem, budowy pantofelka, czy jakichś zaawansowanych reakcji chemicznych, to na pewno im się to przyda w życiu, tak? Jasne. Powinien być nacisk większy na to, co się rzeczywiście przyda w życiu. Bo ja rozumiem nawet w podstawówce uczenie się liczenia pisemnego. To nie jest po to, żeby w przyszłości liczyć pisemnie, tylko po to, żeby umieć myśleć. Takie rzeczy ja uważam, że one po prostu uczą logicznego myślenia i uważam, że taka matematyka, żeby liczyć, żeby myśleć w pamięci, nie z kalkulatorem, to jest dla logicznego myślenia, a nie dla stricte liczenia. W przyszłości można sobie liczyć z kalkulatorem, ja też liczę z kalkulatorem, ale ja bardzo lubię jakieś łamigłówki, zagadki logiczne, bo ja też wiem, że dzięki temu ćwiczę mózg. To jest po prostu ćwiczenie mózgu. Więc jeżeli od takich rzeczy na przykład odejdziemy, to dzieciaki będą, mówiąc wprost, coraz głupsze. Po prostu. I mówię tutaj po prostu o ogóle społeczeństwa. Ale na przykład na późniejszym etapie edukacji, kiedy te dzieci już umieją liczyć, no to po co im się na przykład uczyć sinusa, kosinusa? To po co to? Przyda im się to? No nie przyda im się to. Także ja uważam, że w podstawówce powinien być nacisk właśnie na tego typu rzeczy, które uczą ogólnie myślenia, działania, logiki i inne takie, plus na rzeczy, które się przydają w życiu i że ten materiał powinien być trochę okrojony, bardziej przystosowany do życia. Nie powiem dokładnie jak, bo szczerze mówiąc też średnio mi się dzisiaj myśli, ale czekam na Wasze opinie i ja bym na pewno zrobiła ogólnie tak, że w podstawówce właśnie przygotować dzieciaki, dać im taką podstawę do życia, już zacząć mówić o różnych też życiowych sprawach,
A w szkole średniej, żeby były jakieś podstawowe przedmioty typu język polski, język obcy, matematyka, ym, i jakiś przedmiot na przykład związany z przedsiębiorczością. Ja uważam, że podstawy przedsiębiorczości mogłyby być cały czas obowiązkowe. Że jednak to nie jest takie głupie. Tylko żeby na tych podstawach przedsiębiorczości uczył ktoś, kto rzeczywiście by nauczył na przykład jak płacić podatki, co to jest PIT, nie wiem, jak zapłacić rachunek za prąd. Albo jakby ktoś chciał w przyszłości założyć firmę, jak założyć firmę. Wiecie, młodzież wychodzi ze szkoły po maturze, wiedząc jak się liczy, w sensie czym jest twierdzenie Pitagorasa i wzory skróconego mnożenia, ale nie wiedzą do jakiego urzędu pójść albo jak wypisać dany dokument. I, ja wiem jak jest, bo ja też tak miałam. Ja studiuję pracę socjalną i w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że ja prędzej wypiszę dokumenty od strony pracownika niż od strony klienta. Dlatego, że od strony pracownika przynajmniej mnie na studiach nauczyli, jak się to pisze. A od strony klienta to ja nie zapomnę, jak ja już jako dorosła osoba poszłam do skarbówki i prawie płakałam nad wnioskiem, bo nie wiedziałam, co wpisać. Mówię wam, tragedia. I to trzeba było się nauczyć samemu. Albo prosić rodziców o pomoc. A od czego jest ta szkoła, w której się spędza pół życia? W sensie, że wiecie, do 18 tak naprawdę pół dnia spędzacie w szkole. No please. Powinno być tak, że są niektóre przedmioty obowiązkowe, a niektóre się po prostu wybiera. Wybiera się. Że interesujecie, nie wiem, powiedzmy biologia, chemia i historia. Strzelam teraz. I chodzisz na te przedmioty. Ja wiem, że to by było ciężkie do ogarnięcia logistycznego, ale myślę, że do zrobienia. Ja myślę, że jak najbardziej do zrobienia. Tylko trzeba by było pomyśleć nad tym troszeczkę dłużej, ale ja uważam, że może to jest takie banalne, ale dla chcącego nic trudnego. Powiem wam szczerze, ja już nie mam dzisiaj ani siły, ani ochoty dłużej myśleć o tym i nie wiem, co bym mogła jeszcze więcej powiedzieć, chociaż pewnie znalazłabym jeszcze bardzo dużo wątków, na których temat mogę się wypowiadać długo, no godzinami, ale nie mam już na to przestrzeni aktualnie, więc podaję wam pałeczkę. Przekazuję wam tą pałeczkę. Wypowiadajcie się w komentarzach. Jestem otwarta na wszystkie opinie, na wszystkie wasze zdania w danych tematach. Ja się bardzo chętnie do tego odniosę. Uwielbiam takie dyskusje, jeżeli nikt sobie niczego nie narzuca, tylko po prostu wymieniamy się poglądami. To uwielbiam to. Naprawdę. Także jestem otwarta na to. Mam nadzieję, że wy też będziecie na to otwarci. Zapraszam do dyskusji, tylko z szacunkiem do siebie nawzajem i wtedy będzie super. Trzymajcie się, love ya so much!